Czy znasz definicję szaleństwa? Pytał was Far Cry 3. Na przestrzeni lat w grach wielokrotnie próbowano zmierzyć się z szaleństwem. Jak je pokazać, jak sprawić, abyś uwierzył, że twój bohater traci zmysły. Zdarzyło się kilka gier, które robiły to wybitnie. Eternal Darkness, który niejako wmawiał nam momentami, że to my tracimy zmysły, a rozgrywające się wydarzenia na ekranie w postaci kasowania zapisów gier dzieją się tylko w naszej głowie. Innym wartym wspomnienia tytułem jest bez wątpienia niedoceniany Spec Ops The Line, ale o tym już mówiłem kiedy indziej. Jednak dziś jedną z najważniejszych gier, które ten temat poruszają, bez wątpienia staje się Hellblade: Senua's Sacrifice od brytyjskiego studia Ninja Theory. Gra ukazała się w grudniu 2017 roku. Niestety nie miałem okazji w nią zagrać, gdyż wyszła tylko w postaci cyfrowej, co jak zapewne część z was wie, automatycznie mnie odrzuca. Całe szczęście rok po premierze gra trafiła do pudła i dzięki Bogu, bo inaczej nie zapoznałbym się z tą fantastyczną produkcją, choć nazwanie jej fantastyczną w tym miejscu jakoś nie pasuje. To, co odróżnia grę od innych, to poważne potraktowanie psychozy, która dręczy główną bohaterkę. Ta cierpi prawdopodobnie na schizofrenię wraz z rozdwojeniem jaźni. Ninja Theory, aby jak najwierniej przedstawić problemy Senuły, współpracowali z uniwersyteckimi profesorami parającymi się badaniem tychże chorób. Ba, gra nawet otrzymała dotację od organizacji zajmującej się pomocą ludziom dotkniętymi tymi schorzeniami. Myślę, że to dzięki temu chyba po raz pierwszy w grze możemy się przekonać, choć po części, jak to jest żyć z chorobą psychiczną. Jednym ze sposobów przedstawienia problemów Senuły są głosy. Głosy, które słyszy non-stop w głowie. Czasami zachęcające ją do czegoś, czasami przestrzegające, a czasami po prostu komentujące to, co widzimy na ekranie. Głosy w zasadzie milkną tylko czasami na krótką chwilę. Non-stop szepczą do ucha bohaterce. To jeden z głównych powodów, aby grę poznawać na słuchawkach, by jak najbardziej odciąć się od otoczenia, aby zrozumieć, jak męczące jest spędzanie z głosami tych kilku godzin w grze i uświadomienie sobie, że niektórzy słyszą je przez całe życie. Obok tego Senua doświadcza omamów wizualnych. Te elementy były wałkowane na setki sposobów w innych grach, więc nie ma za bardzo co nad tym się pochylać. Natomiast najciekawiej rozwiązano sposób, w jaki Senua widzi pewne schematy, których człowiek normalnie nie widzi. Są one sprytnie wplecione w rozgrywkę, pewne kształty, obok których sam byś przeszedł obojętnie. Dla bohaterki są kluczami do kolejnych drzwi. W grze wpleciono również w motyw walki mieczem i przyznam, że na produkcję, która w zasadzie nie jest hack and slashem, zrobiono to całkiem nieźle. System uników, parowania i ataków wypadł wyjątkowo dobrze. Kolejne kombosy, walka z kilkoma przeciwnikami daje radę, jest całkiem wymagająca pod koniec gry. Wysoka responsywność pozwala blokować ciosy już po rozpoczęciu animacji ataku. Także nie ma tutaj zbyt wiele strategii, a walka głównie oparta jest na refleksie i odczytywaniu zamierzeń przeciwnika. Warto wspomnieć o zapowiedzianym przez autorów permadev, który okazał się kłamstwem dewelopera. Senuę wraz z kolejnymi porażkami zaczyna trawić mrok, wspinając się po ręku coraz wyżej i wyżej. Jeśli dojdzie do głowy, bohaterka umiera, z tym że... No właśnie. Hellblade oferuje też sporo ciekawych zagadek, głównie z wyszukiwaniem wspomnianego schematu czy odnalezieniem odpowiednich kształtów. Są też fajne zagadki ze specjalnymi portalami, po przejściu przez które coś się w świecie gry zmienia. Nie są to trudne zagadki i na spokojnie można je przejść bez zgrzytania zębów. Oczywiście nie zabrakło też znajdziek. Tutaj to specjalne runy. Po odnalezieniu każdego możemy wysłuchać część opowieści o nordyckich bogach. Gra też nie może się pochwalić zbytnią długością. Mnie jej przejście zajęło 6 godzin, co oczywiście na grę pudełkową wydaje się mało. Jednak wciąż pamiętajmy, że oryginalnie tytuł pojawił się jako edycja cyfrowa. Jedynie na życzenie fanów Ninja Theory powzięła decyzję o wydaniu wersji pudełkowej. Na osobną uwagę zasługuje reżyseria, bo tutaj autorzy wykonali niesamowitą robotę. Ninja Theory zawsze zachwycało w swoich grach mimiką i wyglądem bohaterów. Tym razem nie jest inaczej. Senua jako postać prezentuje się wspaniale. Emocje wyrażane na twarzy są oddane perfekcyjnie.
Dodatkowo kamera wie, kiedy pokazać twarz bohaterki i wierzcie mi, że nie umknie wam ani jeden detal. Cierpienie wewnętrzne Senuły obejrzysz na maksymalnym zbliżeniu. To tutaj widać, jaką pracę włożono w projekt bohaterki, w którą wcieliła się Melina Jurgens, aby doskonale można było wyczytać z twarzy emocje, jakie nią targają. Niestety gorzej wypadły tła. Często są nieostre tekstury słabej jakości. Po części można to złożyć na karb konwencji, jednak mnie to trochę przeszkadzało i bardzo kontrastowało ze świetnie wykonaną postacią. Oczywiście nie można do tego przykładać miary gry AAA, choć twórcy sami nazwali Hellblade Indie AAA, więc sam nie wiem, jaką skalą mierzyć grę. Warto też wspomnieć, że tytuł można odpalić w 60 fps, co zapewne wielu z was ucieszy. Hellblade: Senua's Sacrifice to wyjątkowa gra, pokazująca, co czuje osoba chora psychicznie, jak wpływa to na jej ocenę rzeczywistości. Miejscami granie na słuchawkach strasznie męczy, ale nie jest to wadą. Szepty, które ciągle słyszysz, depresyjny wydźwięk całości, silny filtr z ziarnem, wszystko sprawia, że grasz w grę, która nie przynosi ci przyjemności. Nie powinna. Tak jak Psychoza nie jest niczym przyjemnym. Ale po części takie było zamierzenie gry. Oddać jak najwierniej trawiącą bohaterkę chorobę. Udało się to dobrze. Chyba aż za dobrze, bo Hellblade zostawia ślad gdzieś w środku, w głębi i w pewien sposób nie pozwala pozostać na nią obojętnym. A może to tylko ja? Albo ja!